Cześć wam, dzień dobry. Nie widzieliśmy się już jakiś czas. Dzisiaj kolejna bajka. Tym razem, jak widzicie, bajarz do was przyszedł. Bajka ma tytuł Bielmo życiowe. Wychodząc z karczmy, dwóch wieśniaków zaczęło ze sobą rozmawiać. Ty, widzisz to drzewo, potrzebuje wody. Nie widzę, a właściwie pójdziesz ze mną za tydzień do karczmy? Widzisz, zobacz, ale zobacz, ono naprawdę aż płacze, tak potrzebuje wody. Może deszcz spadnie za 2 dni. Słuchaj, mam na imię Marcin. No przecież wiem. Mam na imię Marcin. Lubisz kolegę, prawda? Lubisz go, co? Pójdziesz ze mną za tydzień na wódeczkę do karczmy? Słuchaj, kolego, może weźmiemy wiadra, może jutro przyjdziemy i podlejemy to drzewo. Dobry pomysł, za tydzień tak sobie damy w gardziołko i podlejemy, że od razu nam się humor zmieni. Słuchaj, ty cały czas mówisz o karczmie, a ja mówię o tym drzewie, które potrzebuje wsparcia. Ja też potrzebuję wsparcia. Słuchaj, moja żona robi mi 3 razy w tygodniu awanturę. No muszę utopić smutki w karczmie, pijąc to jowo. Odpuszczam rozmowę z tobą. W ogóle jesteśmy bez możliwości chyba dogadania się, czy co? Powiedział wieśniak, prawie że trzeźwiejąc. Może, ale ta karczmusia, za tydzień pójdziesz ze mną? Każdy z nich jakieś 10 minut potem znalazł się w domu i od czasu do czasu razem chodzili do karczmy. I tak minęło wiele lat, pewno z 10. Któregoś dnia, wychodząc po raz kolejny z karczmy, ten wieśniak, który mówił o drzewie, zapytał tego, który cały czas mówił o karczmie. Marcinku, pamiętasz jak hola fura lat temu rozmawiałem z tobą o drzewie, które trzeba było podlać, bo było bez deszczu i była susza? 2 dni potem przyszedłem z wiadrami z wodą i podlewałem to drzewo. Pamiętasz, Marcinku? Nie pamiętam. Ale gdyby nawet dzisiaj to drzewo potrzebowało podlania go, to muszę ci powiedzieć, że słabo ze mną. A co ci dolega? No koleś, przecież wiesz, mówiłem ci 3 dni temu. Mam prawo mieć bielmo na oku. Nie widzę. Tego drzewa w ogóle bym nie zauważył. Moja żona, a właściwie to ma prawo być moja stara, wszystko w domu robi. No wiesz, po prostu. Mam prawo mieć bielmo. Wiem, mówiłeś mi o tym, rzeczywiście, ale być może to było tak, że to bielmo miało prawo mieć przyczynę tego, co się zdarzyło 10 lat temu. Bo jeśli ty cały czas tak rozmawiałeś ze swoją żoną, ze swoimi dziećmi, kolegami, tak jak i ze mną, ty rozmawiałeś ze swoim ja.
bez słyszenia i słuchania, co mówią inni. Tak było, stary brachu, tak było. Dzisiaj już zmądrzałem i zupełnie inaczej słyszę i słucham. Odpowiadam na pytania. Jak ktoś zagai rozmowę, to mówię na temat. Pamiętam tamte lata, brachu, pamiętam. A wiesz, to może, Marcinku, wyzdrowiejesz. O, daj Boże, żeby człowiek za młodu wiedział, że jak się toczy konwersacja, tak to się nazywa, prawda, koleś? To trzeba być uważnym i odpowiadać na wszystkie pytania bez tego, że się skupiać na tym, co za chwilę chcę powiedzieć. Zmądrzałem, rzekł Marcin. To dobrze, odpowiedział kumpel. Od wódeczki, a może od piwa? Dziękuję. Zastanówcie się nad bajką. Cześć wam.